Now let's talk a little bit about a father building a boat for his family. Porozmawiajmy trochę o ojcu, który buduje arkę dla swojej rodziny. Noah built... Mother's ark? No, that's the other one. Okay, number 4. No, 4. Noah built this ark before the danger came. Noe zbudował arkę przed nadejściem niebezpieczeństwa. He didn't wait till it started raining. On musiał czekać. On nie czekał zanim aż deszcz zacznie padać. So a father needs to look ahead. Ojciec musi wyglądać w przód. And a father needs to anticipate what his family needs in the future. Musi z wyprzedzeniem myśleć o tym, co czeka rodzinę w przyszłości. The other thing he did is this ark prepared them, his family, to survive. Na pewno ta arka była przygotowaniem na ocalenie rodziny. And even his children who were not born yet. A także miała ocalić jeszcze nienarodzone potomstwo. Or we could call them his grandchildren. To znaczy jego wnuków, można powiedzieć. And even us. I także nas. Because we are his many great grandchildren. A my jesteśmy jego wnukami. So Noah saved us. Więc Noe tak naprawdę nas ocalił. Because he believed God. Ponieważ wierzył Bogu. So that's what a father needs to do. To musi właśnie robić ojciec. A father's role in the home is different from a mother. Rola ojca w rodzinie jest inna niż rola matki. A father needs to give the structure of the father needs to give his family direction. Ojciec ma zapewnić kierunek swojej rodzinie. That's what Noah did. Tak zrobił Noe. And I think of fathers many times as strong. Myślę o ojcach wiele razy w taki sposób, że to muszą być mocni ludzie. And I remember as a boy when I went to bed. Pamiętam, że kiedy jako chłopiec udawałem się do łóżka. Sometimes I thought that maybe there were spooks around. Or ghosts. Czasami bałem się, że jakieś duchy są wokoło. I had never seen one, but as a boy you wondered. Nie widziałem nigdy ducha, ale jako chłopiec miałem wyobraźnię, myślałem na ten temat. But one thing that helped me sleep. Ale co mi pomogło zasnąć? I knew Dad was there. Wiedziałem, że jest tutaj mój tata. And he was strong. A on jest silny. So I trusted Dad. Więc ufałem tacie. I never quite thought of the fact that Mama would beat this ghost. Nigdy nie myślałem, że tu mama mi w tym pomoże. But Dad, yes. Ale tata tak. You see the difference? Widzicie różnicę? A dad's role is different. Rola taty jest inna. But when I pinched my finger, ale kiedy zraniłem się w palec, I needed my mother. To potrzebowałem mamy. She had a different role. Ona miała inną rolę do spełnienia. And actually all my mother needed to do was blow on it. Jest. Wszystko, co mama potrzebowała zrobić, to dmuchnąć na ten palec. And that magically healed it. I to było magiczne uzdrowienie. Does that work that way in Poland? Czy tak samo to ma miejsce w Polsce? Tak. Yeah. Kiss. Yeah. A kiss. Yeah. Pocałunek. Yeah. True. Well, I want us to think, fathers, and we talked about this before. Już trochę mówiliśmy o ojcach. That you are the leader of your household that sets the culture in your home. Że ty jako ojciec jesteś przywódcą w domu, który ustanawia kulturę w tym domu. Every country has a culture. Każdy kraj ma swoją kulturę. And every town has its particular culture. Każde miasto ma swoją konkretną kulturę. But your home needs to have a culture that follows God. Ale twój dom ma mieć kulturę, która idzie za Bogiem. And in the second part of this afternoon session, I w drugiej części tego wykładu I've called it using the Bible to build a culture in your home. To chciałbym mówić o budowaniu kultury w domu w oparciu o Biblię. We want a good culture. Dobrą kulturę So chcemy your budować. fathers need to lead in that. Jak ojcowie macie w tym przewodzić. You bring the Bible to your children. Chiefly. Idziecie do waszych dzieci z Biblią. You set the principles of your home. Ustanawiacie zasady w waszym domu. And love your children's mother.
Love your children's mother. And you love your children's mother. The father loves the children's mother. I kochacie matkę waszych dzieci. She is your wife. Ona jest twoją żoną. And you need to love her. I musisz ją kochać. And that means a lot to your children. I to wiele bardzo znaczy dla twoich dzieci. And you also need to lead your family. I musisz także przewodzić swojej rodzinie. In Deuteronomy 6, W 5 Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa, 6 rozdział, it says that the father should diligently teach his children. Czytamy, że ojciec powinien pilnie nauczać swoich dzieci. And we're going to talk about that some more in the second session. W drugiej sesji więcej o tym powiemy. So I will let a lot of that to that, for that. Więc więcej o tym powiem dalej. Okay, let's talk about a mother's ark for a bit. Teraz przez chwilę porozmawiamy o arce matki. In Exodus 2, W 2 Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 2 rozdziale, it talks about Moses' mother. jest mowa o matce Mojżesza. They had this little boy, Mieli tego małego chłopca and he was supposed to be thrown into the river. i miał być wrzucony do rzeki, But they feared God. ale bali się Boga. In Hebrews 11, it tells us I 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, that they were not afraid of the king, że nie bali się króla, because they feared God. ponieważ bali się Boga. And when you fear God and honor Him, Kiedy boisz się Boga i Jego czcisz, then you don't need to be afraid of anything else, to niczego już się nie musisz bać. because God is stronger than anything else. Ponieważ Bóg jest mocniejszy niż wszystko inne. It's just like Noah was not afraid of the flood, To tak jak Noe nie bał się potopu, because he feared God. ponieważ bał się Boga. And Moses' parents were not afraid of the king, A rodzice Mojżesza nie bali się króla, because they reverenced God. ponieważ czcili głęboko Boga. Now, a mother does something very different for her children. A matka robi coś innego niż ojciec dla dobra dzieci. And in this ark, we have the 4 factors. Jeśli chodzi o arkę matki, mamy 4 czynniki. It provided comfort and safety. Zapewniała ona wygodę i bezpieczeństwo. Now, us men tend to be sometimes a bit harsh. My jako mężczyźni mamy tendencję, żeby być trochę szorstcy. A man just says, this is how it is. Mężczyzna mówi tak, tak musi być i koniec. And sometimes it's a bit firm. Czasami jest to trochę takie mocne, twarde. But we need that as children. As children, we needed that. Ale dzieci potrzebują trochę czegoś takiego. Although my dad really loved me, Chociaż mój tato mnie naprawdę kocha and he was very soft and gentle, i był dla mnie bardzo łagodny i uprzejmy, there was times his hand was as hard as steel. to jednak jego ręka w niektórych momentach była jak twarda stal. And I needed that. I tego właśnie potrzebowałem. But there's something that a mother does to that that's beautiful. Ale coś przydaje do tego matka, coś co jest piękne. A father makes your home secure, Ojciec zapewnia twojemu domowi bezpieczeństwo, and the mother makes that security comfortable. a matka sprawia, że to bezpieczeństwo jest wygodne. And when they work together, it's beautiful. I kiedy oni współpracują ze sobą, to jest to piękne. And my mother did that for us. I mama moja dla nas tak właśnie zrobiła. And so I want you mothers to think about building a basket for your children. Więc wy matki pomyślcie o budowaniu takiego koszyka dla waszych dzieci. I am not suggesting that a father does not individually love his children. Nie chciałbym zasugerować, że ojciec nie kocha indywidualnie każdego ze swych dzieci, Because he does. bo tak naprawdę kocha. But there is something that a mother does for each child Ale jest coś, co matka czyni wobec każdego z dzieci, that a father cannot quite do. czego ojciec tak faktycznie nie potrafi zrobić. I had a friend whose wife died. Mam przyjaciela, któremu zmarła żona. He had 2 little children. Ma 2 małych dzieci. He said, I could not be their mother. Powiedział, nie potrafię być dla nich matką. He was their father. On był ich ojcem. And so it was different on what he could give. Więc to jest coś innego, co on może dać im. And so each mother builds something specifically for a child. Każda matka buduje coś specjalnego dla swoich dzieci. And when that happens, it allows a child
to be trained and fed physically. To oczywiście pozwala matce szkolić dziecko, dbać o jego wzrost pod względem fizycznym. For instance, a mother knows a child's eating habits much better than a father. Na przykład matka o wiele lepiej zna nawyki, jeśli chodzi o jedzenie właśnie swego dziecka, niż to wie o tym ojciec. And that's good. I to jest dobre. And it also, there's something that a mother does in that helps the child to grow. I mama właśnie w tym zakresie potrafi coś takiego zrobić, co pozwala dziecku rozwijać się. And when a mother does this, it also allows a child to be trained in the ways that we want to fit two more here yet. A child to be fed physically and also there. It allows a child to be trained and taught in the ways of God. I pozwala matka dziecku nabywać szkolenia, nauki na temat Bożych dróg. And fourthly, Po czwarte, it makes God's ways comfortable. Mama sprawia, że Boże drogi są dla dziecka wygodne. Because a mother is more personable than a father. Ponieważ podejście matki jest bardziej osobiste niż ojca. There was 10 in my family. W mojej rodzinie było 10 dzieci. And I thought I was my mother's favorite child. Ja wyobrażałem sobie, że byłem ulubieńcem mojej matki, ulubionym dzieckiem. Then I found out that my brothers and sisters thought so too about themselves. Ale potem odkryłem, że moi bracia i siostry to samo myśleli o sobie. So my mother made each one of us feel like the favorite. Więc mama moja sprawiała, że każde z nas czuło się ulubionym dzieckiem swojej mamy. I'm not sure how she did that. Ja nie mam pojęcia, jak ona tego dokonała. I don't think a father could do that. Nie sądzę, żeby ojciec zdołał to dokonać. But she built an ark for each one of us, a basket. Nasza mama dla każdego z nas zbudowała jakby taki koszyk. She built it according to our needs. Zbudowała go z uwzględnieniem naszych konkretnych potrzeb. And she built each child a bit differently from the other. I dla każdego z dzieci zrobiła inny koszyk. Because she understood exactly what we needed. Ponieważ dokładnie wiedziała, co każdy z nas potrzebowało. My mother was not the leader of the home. Moja mama nie była przewodniczką w domu. And mothers ought not to be. I matki nie mają być przywódczyniami w domu. Unless, of course, there's no father there. Chyba że w sytuacji, kiedy brakuje ojca. But a mother does something specifically for that child that is real special. Ale mama robi coś szczególnego dla swoich dzieci. I want to talk about a few things about them. I kilka spraw chciałbym w związku z tym poruszyć. I want to talk about four reasons why a mother should be a homemaker. Chciałbym poruszyć 4 przyczyny, dla których matka powinna być gospodynią domową. In today's world, we're taught that homemaking is not a worthwhile occupation. W dzisiejszym świecie wmawia się nam, że bycie gospodynią domową nie jest godnym zajęciem dla kobiety. That if a woman does not have a job, she is not worth much. Więc twierdzi się, że kobieta, która nie ma pracy, jest niewiele warta. And I understand sometimes they need to help with income. Rozumiem oczywiście potrzebę, żeby kobiety pomagały w zdobywaniu środków do życia. But what I want to talk about Ale chciałbym o czymś powiedzieć. Is that homemaking is a worthwhile occupation. Chciałem powiedzieć o tym, że bycie gospodynią domową jest godnym zajęciem dla kobiety. So I have 4 reasons for that. Są 4 przyczyny. The first one Pierwsza przyczyna is for her to remain within her protection zone. A kobieta pozostaje w swojej strefie bezpieczeństwa dzięki temu. A woman ought to be safe at home. Kobieta jest w domu bezpieczna. In America, they have done some studies. W Ameryce przeprowadzono badania. These are men that are not Christians. Te badania przeprowadzali niechrześcijanie. And they have discovered that the more women that went to work, I odkryli, że im więcej kobiet poszło do pracy, at the same rate the divorce rate rose. Tym więcej wzrosła skala rozwodów. And at the same rate, children's learning also goes down.
I również jeśli chodzi o naukę dzieci, to również ich wyniki z nauki się pogorszyły znacznie. And it shows us that homemaking is a worthwhile occupation. Te badania wskazują, że bycie gospodynią domową jest godnym dla kobiety zajęciem. That brings us to the second point. To prowadzi nas do drugiego punktu. Is the worth of a child. Wartość dziecka. It has long been said that a mother actually rules the nation. Od dawna powiedziano, że tak naprawdę narodem rządzi matka. Because a mother has an incredible influence on what kind of child, what the child grows up to be. Ponieważ matka ma niesamowity wpływ na to, jakiego rodzaju dziecko będzie wychowane. And I find it interesting as we read in 1st and 2nd Kings. I to jest niezwykłe, że w pierwszej i drugiej Księdze Królewskiej czytamy, When it talks about the kings of Israel. Nawiązując do królów izraelskich, Some very wicked kings had righteous fathers. Niektórzy bardzo źli królowie mieli sprawiedliwych ojców. And some righteous kings had wicked fathers. A niektórzy sprawiedliwi królowie mieli niegodziwych, bezbożnych ojców. It's interesting that it tells us who their mother was. I ciekawe zawsze jest wtedy, jaką matkę miał dany król. In several scriptures it says like this. W niektórych fragmentach czytamy o tym. It says that Manasseh became king of Israel. Że Manasses został królem Judy. And he did evil in the eyes of the Lord. I czynił zło w oczach Pana. And his mother was. A jego matka nazywała się taka. It connects it with the word and. To słowo i, ten spójnik jest tu bardzo ważny. As though there was a connection. Tak jakby był związek. Manasseh's father was Hezekiah. Ojcem Manassesa był Hiskiasz lub Ezechiasz. And he was the most righteous king Israel had since David. I to był najbardziej sprawiedliwy król od czasów Dawida. But his son was the most wicked king Israel ever had. Ale jego syn był najgorszym królem po prostu w Judzie. But it says, and his mother was. Ale tam mówi, a jego matka nazywała się. Maybe his mother made a difference. Być może na zmianę tego charakteru wpłynęła właśnie matka. Manasseh's son was also wicked. Syn Manassesa był także bezbożny. But his grandson was then righteous. Ale jego wnuk z kolei był sprawiedliwy. His name was Josiah. Nazywał się Jozjasz. And it says the same thing about him. I tam też podobna jest wzmianka. It says, and Josiah did that which was right in the eyes of the Lord. Że Jozjasz czynił to, co dobre w oczach Pana. And his mother was. A jego matka nazywała się. So did his mother have something to do with it? Więc czyżby jego matka miała jakiś wpływ na to? I think so. Ja myślę, że tak. See, the question we need to ask is, who is worth the most? Pytanie brzmi, co jest więcej warte? Is it a man, Mężczyzna, a woman, kobieta, or a child? czy dziecko? We don't know, do we? My nie znamy odpowiedzi na to pytanie. But sometimes we put child too low. Ale czasami zbyt nisko oceniamy wartość dziecka. If you want somebody to pray for you, who would you get? Jeżeli byście chcieli, żeby ktoś się za was modlił, to kogo byście poprosili? Would you get a man, a woman, or a child? Poprosilibyście mężczyznę, kobietę czy dziecko? Maybe a preacher. Może kaznodzieję. But we should not overlook children. Ale nie powinniśmy przeoczać dzieci. Let me give you a story. Przedstawię pewną historię. In our family, we had two boys. W naszej rodzinie mieliśmy dwóch chłopców. And my wife and I could not have children. I ja i moja żona nie mogliśmy mieć dzieci. So we adopted two boys. Więc adoptowaliśmy dalszych dwóch chłopców. It was not supposed to be possible for us to have children. Wydawało się, że nie będziemy mieli dzieci. At least according to the doctors. Przynajmniej według lekarzy. So we weren't thinking about having children. Więc nie myśleliśmy już o tym, że będziemy mogli mieć And dzieci. we had adopted these two boys. Więc adoptowaliśmy tych dwóch chłopców. And our second son was now 7.
I nasz drugi syn miał wtedy 7 lat. And one night he says, Mama, I want you to have a baby. I pewnego wieczoru powiedział, mamo, ja chcę, żebyś miała dziecko. And she laughed. I ona się uśmiechnęła. She thought it was funny. Myślała, że to jest zabawne. And so she did what mothers do. Więc zrobiła to, co robią matki. She said, why don't you talk to your dad about that? Powiedziała, dlaczego nie porozmawiasz o tym z twoim ojcem? Don't you hate when mamas do that? Dlaczego matki tak robią? Just get rid of the responsibility. Żeby pozbyć się odpowiedzialności. So this little boy comes to me. Więc ten chłopczyk podszedł do mnie. I was on the couch reading a book. Ja czytałem książkę. And he says, Daddy, I want Mama to have a baby. Powiedział, tato, ja chcę, żeby mama miała dziecko. And I laughed too. Ja też się zaśmiałem. This poor little boy. Ten biedny chłopczyk. He wants a baby. On chce mieć, żeby tu w rodzinie było dziecko. And his parents laugh. A jego rodzice się z niego śmieją. Because it wasn't supposed to be possible. Bo rzekomo to było niemożliwe. I did not know what to tell him. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć. So I told him to pray about it. Powiedziałem mu, żeby się modlił w tej sprawie. And he did. I on to robił. When he went to bed evenings, he would pray that Mama would have a baby. A kiedy szliśmy do łóżka, wtedy on się modlił, żeby mama miała dziecko. And the next month she was pregnant. W następnym miesiącu ona już była w ciąży. Hallelujah. We had been married for what? 15 years. Wtedy byliśmy małżeństwem od 15 lat. And we did not think it could ever happen. Myśleliśmy, że nic takiego się już nie zdarzy. And I wondered who I should get to pray for me if I need prayer. I zastanawiałem się, do kogo ja się udam, kiedy będę potrzebował modlitwy. Maybe the children. Może do dziecka. And when our baby was now about a year old, Kiedy nasze niemowlę już było starsze, miało rok, one night at the table he asked a question. pewnego razu przy stole zadał pytanie. He said, how long does it take to make a baby? Chyba tamten pierwszy syn zadał pytanie, wtedy jak to dziecko miało roczek. Jak długo to zajmuje czasu, żeby mieć dziecko, niemowlę? And I said, why do you ask? Ja zapytałem, dlaczego pytasz? He said, because I want Gregory to have a brother that's within about 2 years of his age. Bo ja bym chciał, żeby Gregory miał braciszka, jak będzie miał 2 lata. And he said, I want to know when to start praying. Bo chcę wiedzieć, kiedy przestać się modlić. Kiedy zacząć się modlić. Kiedy zacząć się modlić. He never doubted that God would answer his prayer. On nigdy nie wątpił, że Bóg wysłucha jego modlitwy. But he did not know that my wife was already pregnant. Ale nie wiedział, że żona już jest w ciąży. And God had answered his prayer before he prayed. Bóg wysłuchał jego modlitwy jeszcze zanim zaczął się modlić. But in a child's mind, he thought he could pray and God would do it. W jego umysłowości dziecka po prostu to było proste. Pomodli się i Bóg wysłucha. We laughed, but he prayed. My się śmialiśmy, ale on się modlił. And God honored his prayer of faith. I Bóg uszanował jego modlitwę pełną wiary. It was a miracle. To był cud. And so our sons are miracles, our 2 youngest ones especially. Wszyscy nasi synowie są cudem, zwłaszcza ci 2 najmłodsi. Our oldest ones are 2, but we're not going to go into that story. Nasi najstarszych jest 2, ale to jest inna historia. So I want you mothers to think of the value of a child. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o wartości dziecka. When you can lead your children in a home Kiedy przewodzisz twoim dzieciom w domu and train them how to live. I szkolisz je, jak mają żyć. The father cannot be with them all the time. Ojciec nie zawsze może być z dziećmi, But a mother is very powerful. ale matka ma potężny wpływ. She should not be the leader of the home, Ona nie powinna być przywódczynią w domu, but the mother of the home. ale matką domu. And that is a powerful position. I to jest, bardzo ważne stanowisko. One of the most powerful in the world. Jedno z najpotężniejszych, największych w świecie.